Dobra, zamknęliśmy kampera. Idziemy na transport, zobaczymy czy autobus nas zabierze. Za 10 minut jest. Czekamy teraz na autobus, bo się okazuje właśnie, że duży kamper nie wjedzie do parku, a jak wjedzie nawet to nie ma gdzie zaparkować. A był pusty. No był pusty, no. I przyjechał nie zatrzymując się, no. A rezerwacje dzisiaj nie działają, bo to trzeba dzień wcześniej zarezerwować, a nikogo nie ma. Nie wiem, zatrzymał się, no ale... Oj, masakra tutaj. To jest właśnie miejsce, gdzie wyobrażenia o zwiedzaniu parków narodowych zderzają się z rzeczywistością. Podbiegnę. Zobaczymy, może się uda, że nas weźmie. Odjechał. Ja pierdziu. Pojechał. Nie no, masakra. Udało się dobiec, słuchajcie. Udało się, pan nam po prostu pomógł, wprowadził wszystko ręcznie przez centralę i... Słuchajcie, jedziemy tutaj z nowo poznanymi znajomymi dominikańsko-meksykańskimi Amerykanami, tak? Siedmiomiesięczny, a kolega tutaj rozumie po polsku, także jest wesoło. Wow, i odpoczywamy, dobrze, że jedziemy. Ważne, że się udało. Ważne, że się udało, tak. Polski. Tam stoliki w wodzie, woda się podniosła i tak samo tutaj niektóre miejsca też są na przykład niedostępne, bo jest woda stoi w parku. Strona rezerwacji nie działała i udało się, że ten drugi bus podjechał i dobiegliśmy jakoś i taką rezerwację udało się zrobić zdalnie przez telefon dzięki kierowcy. Mamy powrót na 17:30 i $60 z dwie strony jest opłacone. Przejazd. Tu gdzieś jakiś punkt też, gdzie można odebrać kogoś, ale nikt tutaj nie czeka, ale zobaczcie jakie samochody pożarnicze stare, fajne stoją. No i tutaj tak jest sporo takich różnych lokalizacji, gdzie takie stare auta można... Przyciągają też to turystów, przynajmniej takich jak ja, zboczonych na punkcie starej motoryzacji i nie tylko. Fajne widoki, ale wąskie dróżki właśnie, ale chcemy odpocznę od prowadzenia, więc po drodze też fajne takie kabiny, czyli takie domki drewniane można wynająć, to też super, super myślę sprawa. Mamy korek do wjazdu do parku, ale nie jest jakiś duży, tylko że tutaj kamperów żadnych widzisz nie ma, no. Thank you. Dostaliśmy mapki, więc tutaj nie musimy płacić chyba za wejście już do parku, jakby jak wjeżdżamy tym szuplem. Wjechaliśmy pod Visitor Center i tu mamy 10 minut teraz przerwy. Tu jakiś jeden jest kamper, ale tutaj nie ma więcej miejsca nawet, żeby zaparkować. Visitor Center, czyli masa gadżetów różnych, można sobie zobaczyć co, gdzie, jak, jakie kamienie. Nie ma niestety magnesów, a jest świetne logo tego parku, ale magnesów brak. Jedziemy dalej. A, Tunnel Rock. Są wąskie, kręte dróżki. I tu możemy teraz zadania Junior Ranger i można dostać odznakę. Cały czas wjeżdżamy na górę. Na razie sekwoi brak. Tu już zaczynają się jakieś drzewa, ale też jakiś tutaj był pożar. Część było spalonych. Ale już te wielkie drzewa i był znak, że tylko pojazdy do 22 sztuk, a nasz ma 30, więc tu byśmy na pewno nie wjechali.
O matko, jakie wielkie drzewa. Giant trees before Ale wielkie. that's what they're talking about. You look out the back window, you can see 4 sequoia trees all lined up. Dobra, wysiedliśmy. Jest godzina 11:13. Wow. O, tutaj patrz na to wielkie drzewo tylko. O matuchno. Trzymaj i chcę ci pokazać. Gdzie jedziemy teraz, tak? Żebyś zainteresował w końcu. Ja się cały czas interesuję. Czekaj. Patrzymy, bo to jest nasza... Kamila jest naszą przewodniczką. Sztuczna inteligencja na przykład nam ułożyła plan, ale widzisz, jest już niedostępny, tu nie ma zasięgu. No tak. Ale na szczęście zrobiłam wczoraj zdjęcia. Więc jakby mamy przyjazd, czekaj, Patrzę. przyjazd tutaj, nie? Aha. Mamy pierwszy, zostawcie auto, wiadomo, nie? O. I teraz mamy spacer do największego drzewa świata i mamy, że tu jest linia pomarańczowa, żeby wysiąść na 4. przystanku General Sherman. Okej. I tam jest 1 km w dół i w górę, no co tam, nie? No. I mamy to rozpisane na... Ale tutaj możemy być, bo to jest takie małe muzeum. Jakieś interaktywne. Ale chodźcie, podejdźcie tutaj jak ten Sentinel, jak to drzewo wygląda. Wow. O, ogromne, ogromne. Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle na tym, ale to jest wielkie po prostu. No, jesteśmy tutaj w tym takim muzeum i visitor center. Można wejść do sekwoi. Tutaj jesteśmy tutaj, Giant Forest Museum. Teraz idziemy do General Sherman Tree. I w sumie jak wjeżdżamy tym busem, to widzę teraz dobre rzeczy, że nie musimy tutaj jechać właśnie przez takie góry, nie musimy szukać parkingu i już nie płacimy jakby tego wjazdu, bo normalnie $35 chyba, tak? $35 albo całoroczna karta do wszystkich parków $80. Więc to też jest, myślę, że plus. Teraz mamy informację 115 minut. 115 minut jeździ autobus. The Center Market and the Lodgepole Campground to the route 2 bus over there. You Aha. can go to Morrow Rock and Crescent Meadow. Dobra, czyli jedziemy tutaj, wysiadamy tu, później sobie pojedziemy tam. Tam jest też to duże visitor center, gdzie może będą w końcu magnesy i coś będzie można też tam zjeść. Dobra, mamy nasz autobus. Jesteśmy w środku. Ale mówię, no przed przyjazdem ciężko sobie wyobrazić, jak to wszystko wygląda, nie? Jakoś jak to wszystko rozplanować i jakie to jest w ogóle wielkie wszystko, nie? Drzewa sobie. Jesteśmy na pierwszym przystanku i teraz nie wiem, czy idziemy chyba tutaj, nie? Idziemy obadać. Można wolać, tak. Dolejmy wody. No, ilość wody, ilość butelek zaoszczędzonych, ile plastiku. To jest fajne, że tutaj tak ta woda można napełnić. O, tutaj się przychodzi pod takim wielkim tym. No ale to do następnego parku też chyba tak zrobimy, że gdzieś zostaniemy i sobie tymi busami ogarniemy. O. Tu jest ten tunel lock. Z 37 można przejechać autem. Autolock. Aha, ale to już jest ponoć niedostępne. O, jest, że zamknięte, Aha. no. Że wcześniej to potem można było jeździć jak po drodze, ale to już niestety się wyrobiło za bardzo już, nie. Spruchniało. Słuchajcie, zleźwie. Dzieci, usiądziecie tutaj na tym? Zrobię wam No, tu jest taka ścieżka. tu. O, tak rozmawiamy sobie z Kamilą, bo ja przeglądałem wcześniejsze vlogi, nie? Jakieś tutaj z tych sekwoi.
i parków, no i jakby jest zawsze pokazany efekt końcowy, a nie ma tego Jak tu dotrzeć? jak tu dotrzeć, Jakie jak można tu... perypetie mieć w związku z tym? Dokładnie, no bo tutaj naprawdę, no ja tego po prostu nie wiem, nie ogarniałem, jak zbierałem się do przygotowań do wyjazdu do tego parku, do rezerwacji i tyle po prostu tutaj jest niewiadomych i rzeczy, które trzeba Tyle rzeczy sprawdzić, trzeba wziąć pod uwagę, no. ogarnąć, jest naprawdę... Ale właśnie nawet to, nie, że my mamy nocleg powiedzmy godzinę drogi stąd i tam dzisiaj ma być 30 stopni, a tu już jest 15, żeby wziąć jednak ze sobą coś na długi Tak. rękaw, jakieś spodnie, że taka różnica temperatur, nie? No. I teraz tak sobie myślę, bo tam właśnie też o tych przemyśleniach, że właśnie fajnie było tutaj podjechać, bo jakbyśmy wjeżdżali, ewentualnie mieć kampera krótszego, tego 22 stopy, wtedy można wjechać, ale też jest ta droga bardzo kręta i no ale można powiedzmy to przejechać i wyjechać drugą drogą w drugą stronę, no ale czy to jest warte? Ile jeszcze tu paliwa spali? Myślę, że następnym razem też byśmy krótszego kampera wybrali jednak, właśnie do tych 22, bo wtedy łatwiej znaleźć miejsca na kempingach, bo dużo, jak sprawdzałem, tych miejsc właśnie dla tych 30 i więcej. O, wiewiórka tam fajna, szara. To są porezerwowane i trudniej jest znaleźć po prostu kemping. A mi się wydawało wcześniej, że też będzie można wszędzie stawać. No jest dużo miejsc, gdzie można stanąć sobie, że tak powiem, na dziko, ale tutaj na przykład na tej naszej aplikacji w okolicach tego parku nie ma za wiele akurat nie takich miejsc, więc no, z tym byłby problem. Sekwoje, słuchajcie. Most 300 lat, ale te wielkie mają 3000 lat. Ogrom po prostu. Genero. Wiesz? Chodźcie dzieci ze mną. 2200 lat. Łomatko. O, jaki ogrom. Może Co, takie zdjęcie? no. Coś się da czy nie? Czekaj, zaraz zobaczę. Zrobiliśmy sobie zdjęcie, tam była kolejka jeszcze do tego Photoline, widzieliśmy na początku. No ale mamy już zdjęcie, można teraz obejść tu sobie w koło. I ten punkt dosyć szybko schodzi, ale też nie ma co sobie planować, właśnie tak my na początku też pierwszy wyjazd zrobiliśmy, że jak najwięcej rzeczy szybko, a to niestety tak nie jest, to są ogromne odległości, a też żeby zwiedzać w pośpiechu i w stresie, to już odbiera całą przyjemność podróżowania, bo to ma być też wypoczynek. Twins. 2 drzewa bliźniaki. Nie? Trochę jakby jakieś skóra mamuta, nie? No. Tak puste w środku. Ale śmieszne. O, tu jest przekrój drzewa. 2210 lat. Taki plaster ogromny. Nie wiem ile on może mieć. 4 metry. Tu jest 2,5, no. Albo z 5 metrów średnicy. A właśnie spotkaliśmy Polaków, którzy też poznałem ich, że byli po prostu u nas na kempingu i mówią, że w miesiąc chcą zrobić całe Stany aż do Florydy, więc ambitnie. Tu jest super widok na te 3 drzewa wielkie. Podjechaliśmy na następny Lodge Pool Visitor Center. No i tu są te Craze America, ale to są te krótsze, nie? Tutaj jest plan w końcu kupić magnes, bo magnesy z parków są bardzo ładne, metalowe i fajna pamiątka. A, możecie zrobić tą pieczątkę sobie. Takie wiesz, takie były, nie? Z logiem Sekwoi. No fajny byłby taki.
Tutaj są jakieś magnesy. A czekaj, tu jest jakiś jeden jedyny, ostatni. Coś ty. O, General Grant National Park. Tak jak mamy te pocztówki w Polsce. $6. Made in USA. Nie, no bo takie te... Tutaj jest taki... informacje o różnych rzeczach w parku. Co żyje, jakie skały. Kupiliśmy tylko pocztówkę, bo niestety magnesów fajnych brak. Zobaczymy, co jest w Lodge Center. Tutaj to są oczywiście toalety, ale fajnie, bo wszędzie ten bus podwozi praktycznie pod atrakcję, czyli jeszcze podjedziemy pod Moro Rock. Myślę, że zdążymy, bo mamy 13:30, pierwszy autobus powrotny jest o 16:00 i drugi jest 17:30, więc mamy plenty of time, jak to mówią Amerykanie. Znowu mamy miejsce, gdzie możemy sobie napełnić butelkę z wodą i tu jest pralnia. Laundromat, więc możemy sobie zrobić pranie, jak tutaj pewnie mieszkamy na polu namiotowym. O, i tu jest na grubo sklep z gadżetami. Bankomat. O, i tu kempingowe są rzeczy różne. O, ale to fajne jest takie coś. Coffee pot. Takie fajne mają właśnie logotypy. Takiego szukam magnesu. Tam obsługowe kasy, ale magnesów dalej nie widzę. Przynajmniej właśnie tych metalowych. Jakaś monetka. 10 dolców. Zobacz, jakie produkty tutaj mają, po prostu tak właśnie w starym stylu zaprojektowane, aż chce się kupić. Smoky tobacco. Takiego końcowego magnesa i takie 2 tokeny. Zamawiamy lody. I tylko jakie chcecie? Mango? Ale czy były jeszcze takie chyba... Takie, zobaczcie. Śmietanka? Można albo takie, albo podwójne. Nie? Jest wielka kolejka do jedzenia, a tutaj dziewczynki już co? Dać pani. Tak? Już jesteście, czy nie? Dzieci tam się same ogarniają. Muszą się uczyć samodzielności, a nie wiecznego wyręczania rodziców. Więc, a już jesteś? Zobaczymy, jak się robi kawa It takes amerykańska. about 6 minutes, okay? Aha, okej. Zamówiłem kawę i niestety pusta. Amerykana za $3,50. Dobra, mamy naszego burgera za $19. No, nie jest jakiś... To był niby jakiś wypasiony burger. Czekałem dosyć długo na niego, ale no nie wygląda jakoś... To mogę tylko Wczoraj sobie zrobiliśmy na kempingu, nie? No, to mogę tylko to. Możesz. Zaraz, tylko chcę ugryźć, spróbować, wiesz? Idziemy zaraz po wodę. Nawet. Tak, rozmienimy. Ja naciskam, bo ty mi Się naciskasz. złapie. Bo nie dotykamy. Tak, Tato Mariankę spokojnie. dotyka. Nie szkodzi, czekajcie, zobaczymy, czy monetki wylecą. Jak ty mi naciskasz, to ja ci. Tato, bo Marianka mi naciskała, to ja chcę jej. O, ile mamy monet. Pokaż, jakie są? Po angielsku. Po angielsku, amerykańskie. $ćwierć. Teraz mamy na automaty. Dobra. Wracamy się do punktu początkowego i idziemy w kolejne miejsce. Jak już się jest na miejscu, to jest wszystko takie proste. My jedziemy teraz stąd, wracamy się tutaj do tego muzeum i pojedziemy na Moro Rock i w to miejsce. Przez ten tunel prawdopodobnie. I później powrót na nasz kemping. Autobus pojechał, ale coś tu na sygnale zajechało. O, ale to jest... Park Rangersi. Nie karetka, żeby mi się zostało. Siedliśmy w kolejnym punkcie i teraz
Marianka. Mamy do Moro Rock. Marianka. Za 4 minuty powinien być autobus. Okej. Tutaj też takie dwie sekwoje, nie? Rosną koło siebie. Tak. No, na ten ostatni to tylko tak wszystko zostaje, nie? Chyba tak. No tutaj jedziemy. Dużo spalonych drzew. No, tutaj podobno one się tak rozmnażają, znaczy jakieś opalają te drzewa niektóre, żeby się rozmnażały. Taki dziwny ten, ale tu widać, że był pożar po prostu. No, jakieś ogromne nogi mamuta. No, jesteśmy pod Moro Rock. Wielka skała. Here we go. I like your Spider-Man jacket. Niebezpieczne miejsce, bo można dostać piorunem. Ale pięknie. Tutaj pachnie zapach jakichś tych kwiatków. Są też tu jagody, które lubią misie. I zobaczcie, jakie one mają śmieszne listki. O. To jest miejsce, gdzie można sobie zrobić ostatnią sweet focie i spaść. Chodźmy. O. Co wam schować? Ściągam Skórkę, dobra. Ale fajnie. Ale tu piękne widoki, tak, idziemy. Jeszcze, no, sam szczyt. A, dzieciaki dają radę. Shifting Stone. O matko. Ale się zmachałem. Jest teraz takie przejście pod takim ściętym łazem. Idziemy dalej? Dzieciaki dalej się boją wchodzić, więc ja wejdę, bo mnie jakoś korci, żeby zobaczyć, co tam jest na szczycie. Dobra, chyba ostatnia prosto. O matko. Dobra. Jestem na górze. To taki balkon na skalę. No, udało się na sam koniec. Piękne widoki, zobaczcie jakie tam te dróżki. Milion zakrętów, a tutaj sekwoje po kilka tysięcy lat sobie rosną. Schodząc też są piękne widoki. Jakiś chłopak zasłab i go tam prowadzą. Nie jest to dobre miejsce na problemy, ale czasami się zdarzają. Kiedyś się zastanawiałem, bo tam była to uwaga na burzę i na ktę, a tu przed chwilą zagrzmiało gdzieś tam nad górami. No. Idziemy do kolejnego punktu i cały czas wielkie sekwoje w koło. No, plus jest będąc samochodem, że można podjechać pod te wszystkie i sobie stanąć teoretycznie. No i to jest też plus jadąc autem, że możemy podjechać, nie Helenka? I think we did Takim that wielkim last time. drzewem. Right? Widziałaś? O, tutaj jakie wielkie drzewa. O, jesteśmy na ostatnim punkcie. Tutaj się można przejść, popatrzeć. Tu jest wymagający szlak, 1 mila, Eagle View. Myślę, że ja się tam nadaję.
Ja myślę, że ty się nadajesz do tej 60 mil Mount Whitney. Mount Whitney. Ale to chyba tam jest, w tamtą stronę, tak czy nie? Czekaj, Eagle View, zaraz zobaczymy. Tam jest Sherman Tree, tam byliśmy. Nie wiem, idźmy tędy. Dobra, idźmy kawałek po prostu. Fajnie, że tu co 15 minut te busy. O, tutaj niedawno drzewo się przewróciło. Która? Jest 15. No, mamy to 17:30. No, mamy... Jest autobus do naszego kempingu, więc na spokojnie i fajnie jednak, że nie pędzimy, Nie, no jasne. tylko na luzie. Mamy czas. Nigdzie się nie śpieszymy. O, tu można buty przeczyścić. O, jaka szycha, patrz. O, szyszunia. Prawie Oczywiście, z naszej sosny tylko... jest oczywiście, że nie wolno zabierać szyszek, ale widziałem, że niektórzy... Patrz, jaka szyszunia dorodna. Zobacz, Janio. Zdjęcie z szyszką. With the Walmart plan. Middle Dimension. That's what I say. I don't want these boys have $1,000 car. Ale pięknie. If I drop this off. Wróciliśmy na przystanek, tam są toalety, tam są takie stoły piknikowe, a tu są skrzynie na chowanie jedzenia, żeby niedźwiedzie na przykład się nam nie dobrały i nawet jak tutaj gdzieś kempingujemy, chociaż nie wiem, czy tu jest możliwość taka, ale może jest, jeżeli są te skrzynie na jedzenie. Już wróciliśmy ze szlaku, 16:33, piękne dźwięki natury. No ale kończymy powoli i wracamy do naszego miejsca noclegowego. Ja rozumiem, patrzę jakie tutaj kwiatki, coś jak żonkile. Znowu szyszunia. O matko. Szyszki zlatują. Szyszki wieje i nagle jakieś tam grzmoty, więc jakaś burza idzie. A tutaj od 20 minut sobie przyjeżdża autobus. Zaczyna kropić. I spadają różne rzeczy z drzew, widzisz? Ale to jest tak, idzie po prostu tamtą stroną, nie? Dobra, jedzie, bo mamy Jesteśmy uratowani. pół godziny do odjazdu. Helenka, Miał jeździć chodź. co 15 minut, a pół godziny. No. Uhu. A tu już kropi deszcz po prostu. Czekaj. Pełny autobus, nie wszyscy. Nam się fuksnęło. Już następnym by było za późno. No, już by nam odjechał. Koło tunelu przejeżdżamy. To jest taka mała pętla po prostu, że można się Udało się dojechać do centrum przesiadkowego, gdzie będzie nasz autobus. Zaczęło padać. Jeszcze w tym Fordzie check engine się włączył. Zaczęły jakieś szyszki spadać na ten. Darmowe atrakcje po prostu. Słuchajcie, jest nasz bus, jest nasz kierowca. I napełniliśmy wodę. I już na spokojnie możemy czekać na jazdę. Teraz przyjeżdżamy koło 4 takich wielkich. Tutaj kierowca mówi, że to jakby drzwi do parku Sekwoi. Oczek. Mamy cały autobus dla siebie, co można chodzić. No, ale bardzo fajna tu rozmowa z kierowcą. O. Jest tu tych. Stanął nasz kierowca, żeby zobaczyć, możemy zobaczyć tu jakiś kamień, ale powiem wam, że ja ledwo żyję. Tu jest zmiana ciśnienia, zakręty. O, i jakoś masakra. A, tu jest ta skała. O Jezu. Widzicie? No, kierowca mówi, że tam szła stara droga, ale jak spadł ten kamień, głaz, no to musieli zrobić nową. Objazd.
Angel Rock. Oh. Indian rock. Engine. So you see this black car coming up? Aha. You see the yellow rock right now? Yellow Where the Rock black jest. car is? Aha. Alright, picture Indian chief's face. A, to jest face of Indian, jest? Yeah. So you Twarz got the chin, Indianina. you Aha. got the chin, lips, nose, eyes. Aha. See now? Jest, It's jest, a jest. profile Aha. on the rock. Okej, aha, I see. The yellow rock right here. Mhm. Twarz Indianina tutaj na tym, no. Boom. Oh no, once you pass it, that's pretty much it. So at an angle, you can picture an Indian's face on the rock. So it's like one of those profiles. Mhm. Profil. Tam po lewej elektrownia wodna, cały park jest zasilany. O, i fajne logo było tam Sequoia National Park. Brama parku i wyjeżdżamy. 20 autostopów. And then the fire department lives up here. Aha. So the fire crew live right up there. Okej. Straż pożarna tutaj po prawej stronie. Canyon View Drive. A zobaczcie jaki tam jest ten fake Christmas tree. Różnymi kolorami tam podobno to świeci, nie wiem dokładnie, bo wszystkiego nie rozumiem. Ale pan kierowca dużo opowiada tutaj. This is all Three Rivers. Aha. So, about 30 minutes. Okej. No, właśnie kierowca powiedział, że na początku jak to pierwsze auto przyjeżdżało i widział, że ja biegnę z kamerą, że się światełko świeciło. Właśnie zadzwonił do kolegi, dlatego też się zatrzymał. No właśnie teraz się dowiedziałem, że trzeba 2 godziny wcześniej po prostu zamówić transport, a my żeśmy jakby za późno. Aha, a tutaj jest jakiś... The oldest, the first buildings EB were Three Rivers. O, pierwsze rancho, pierwszy budynek tutaj, który tu powstało. And then the whole General Highway. you. Yeah. Thank you, my friend. Uh, Chodźcie. Ale super. Informacje. Ale super ta informacja, że tu za 2 mile stąd jest ta plantacja pistacji. Można sobie tam zrywać i jakieś $5 chyba torba kosztuje. No, kiełbaski. Przed chwilą Prawie były z grilla, inne. warzywa, Co? hummus, sos fajny z Luizjany. To co lubię. Dwie łyżeczki do No i słuchajcie, dzisiejszy dzień. Super sprawa, nowe doświadczenie, ta rozmowa, że teraz sami Kogo jechaliśmy. to jest? I że się okazało właśnie, że ten supervisor nas widział i tam dzwonił, żeby nas zabrał. No i w ogóle całe to doświadczenie parku, nie? Jest dużo co opowiadać, więc Widelec. ciężko to Udało zawrzeć i się. tak ten film pewnie będzie trwał 1 000 000 godzin, nie wiem, zobaczymy jak to potniemy albo nie Ja potniemy, biorę. bo Co możemy brać? Możecie, pewnie. cebula, my się Znowu, standardowy moment, co pamiętacie z Tak, wyjazdu? to każdy posiłek to musi paść słowo cebula. Fajna, taka chrupiąca. Jutro może pojedziemy, nie wiem gdzie pojedziemy. No jutro jedziemy na kolejny No ale na te pistacje chciałbym zobaczyć. Aha, no to Tą farmę pistacji i tam mówi, że można dużo zarobić na niej, no. jak się zbiera te pistacje, no. Ja chcę. Kocham. Także kończymy, żegnamy się z wami. Już ci daję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z naszej podróży wesołej. Ale nie. Pa, pa! Papa. Pamiętasz? No? Antocieko to jest. Sklepuj nasz kanał. Tak jest, subskrybuj nasz kanał.